Nasza historia przenosi nas w góry Kaukazu, do czasów, gdy Europa mierzyła się z chaosem krucjat, a Bliski Wschód drżał przed potęgą Seldżuków. Tu na rozdrożu cywilizacji leżało Królestwo Gruzji. Był to kraj głęboko prawosławny, otoczony muzułmańskimi imperiami, ale przeżywający okres absolutnej świetności. To dziedzictwo zostało zbudowane przez przodka naszej bohaterki, Dawida Budowniczego, Dawida IV, który w XII wieku zjednoczył gruzińskie księstwa i wypędził najeźdźców. W efekcie Gruzja stała się regionalnym mocarstwem, słynącym z niezwykłej siły militarnej, głębokiej kultury i bogactwa płynącego z jedwabnego szlaku. Właśnie w tej królewskiej linii w roku 1160 przychodzi na świat Tamara. Urodziła się jako córka potężnego króla Jerzego III i jego żony, królowej Burduhan, księżniczki alańskiej. Była wychowywana w atmosferze, gdzie wiara, kodeks rycerski i polityczna intryga były codziennością. Problem Tamary nie leżał jednak w pochodzeniu czy wykształceniu. Problem leżał w płci. W Gruzji, podobnie jak w większości ówczesnych monarchii, tron był domeną mężczyzn. Władca nosił tytuł Mefe, król. Kobiety mogły być królowymi małżonkami, ale nigdy pełnoprawnymi monarchami. Król Jerzy III, choć z pewnością kochał swoją córkę, miał również syna z nieprawego łoża, którego uważał za naturalnego następcę. Jednak los nie był łaskawy dla męskiej linii. Syn zmarł młodo, pozostawiając Tamarę jako jedyną dziedziczkę. Jerzy III stanął przed dylematem: złamać tradycje i narazić państwo na wojnę domową po swojej śmierci, czy też podjąć bezprecedensowy akt politycznej woli, który miał zagwarantować jego córce tron? W roku 1178 król Jerzy podejmuje tę odważną decyzję. W dramatycznej ceremonii zwołał całą gruzińską arystokrację, dowódców wojskowych i najwyższe duchowieństwo. Ogłosił, że jego córka nie będzie królową małżonką ani królową regentką. Będzie Mefe, królem Gruzji. Została uroczyście koronowana za życia ojca i oficjalnie ogłoszona współwładczynią. Ten akt był niczym polisa ubezpieczeniowa. W oczach prawa i kościoła Tamara była teraz już częścią monarchy. Ten manewr był konieczny, ale nie usunął problemu. Był to akt, który zapewnił Tamarze koronę, ale nie władzę. Prawdziwa walka dopiero się zaczynała. Współrządy z ojcem były dla Tamary okresem nauki i narastającego konfliktu. Gruzińska arystokracja, potężna i butna, nie zamierzała uznać władzy młodej kobiety. Wielu możnych uważało, że Tamara jest słaba, a jej koronacja aktem tymczasowym, który łatwo można będzie anulować po śmierci starego króla. W tym czasie doszło do słynnego spisku rodu Orbeliani, jednej z najpotężniejszych gruzińskich rodzin, która otwarcie podważała koronację Tamary. Jej ojciec, król Jerzy III, zareagował brutalnym terrorem. Spisek został zmiażdżony, a ród Orbeliani zniszczony i wygnany. Tamara jako współwładczyni stała się świadkiem tej brutalnej lekcji politycznej. Zobaczyła, że na Kaukazie władza nie pochodzi z prawa, lecz z żelaznej ręki. Ta brutalność, choć szokująca dla młodej kobiety, była dla niej bezcenną lekcją, jak należy traktować nieposłuszną szlachtę. W roku 1184 król Jerzy III umiera, Tamara staje się jedynym monarchą, ma 24 lata. I choć została koronowana 2 razy, raz przez ojca i raz oficjalnie po jego śmierci, jej tron jest niestabilny. Arystokracja natychmiast wyczuła słabość i postanowiła odzyskać kontrolę. Na czele buntu stanęła frakcja na czele z możnymi rodami z Karsu i Kartli. Ich żądania były jasne. Tamara musi się podporządkować. Żądali, aby oddaliła od dworu wszystkich urzędników mianowanych przez jej ojca, zwłaszcza tych niższych pochodzenia. Żądali także stworzenia Senatu, Rady Mądrości, który miałby faktyczną władzę w państwie i ograniczałby absolutną monarchię. To był zamach na władzę centralną. Tamara, choć młoda, pokazała już swój geniusz. Zamiast iść na otwartą konfrontację, która mogła doprowadzić do wojny domowej, postanowiła złamać opór, stosując polityczne ustępstwa. Przyjęła rolę pokornej i pobożnej królowej. Zgodziła się na usunięcie znienawidzonych urzędników i przywróciła na stanowiska te rody, które były wygnane przez jej ojca. To było mistrzowskie posunięcie. Usunęła z pałacu najbardziej skorumpowanych urzędników, co było popularne wśród ludu, ale co najważniejsze, zyskała na czasie. Zamiast walczyć siłą, zdobyła moralne poparcie i rozbiła jedność arystokracji.
ale najbardziej palącą kwestią, której nie mogła uniknąć, był jej status osobisty. Samotna, niezamężna władczyni w tym wieku była nie do pomyślenia. Arystokracja zażądała, aby wyszła za mąż, ale co najważniejsze, aby wybrany kandydat był zaakceptowany przez jej radę. Żądali, by jej mąż był słaby, uległy i łatwy do kontrolowania. Tamara musiała wyjść za mąż. Ale jej wybór miał być równie fatalny, co wybór lorda Darnleya dla Mary Stuart. Arystokracja, mając poczucie, że kontroluje młodą królową, przedstawiła jej własnego kandydata. Był to Jerzy Rus, Jurij Bogolubski, książę ruski, który przebywał na wygnaniu w Bizancjum. Jerzy Rus był charyzmatyczny, przystojny i pochodził z książęcej rodziny, co było wystarczające dla szlachty. Co najważniejsze, nie miał własnej bazy władzy w Gruzji, więc był idealnym kandydatem na marionetkę. Tamara, wbrew swoim doradcom, zgodziła się na to małżeństwo w roku 1185. Jej akceptacja była cynicznym ruchem. Wiedziała, że musi się zgodzić na męża, którego wybrała arystokracja, aby odzyskać pełną kontrolę nad dworem. Ślub był huczny. Ale małżeństwo okazało się katastrofą. Jerzy Rus, gdy tylko otrzymał koronę, okazał się nie marionetką, ale tyranem. Był arogancki, porywczy i gwałtowny. Zaczął domagać się pełnej władzy królewskiej, próbując całkowicie zdominować Tamarę i jej dwór. Co gorsza, był uzależniony od alkoholu i prowadził rozwiązły tryb życia, publicznie kompromitując królewską godność. Tamara, która nie bała się Merowingów ani Seldżuków, nie zamierzała być poddana pijanemu i niekompetentnemu mężowi. Jej godność była znieważana, a pozycja monarchy podważana. Dla Tamary ta sytuacja była nie do utrzymania. Po zaledwie 2 latach małżeństwa królowa podjęła ryzykowną decyzję, która wymagała ogromnej siły woli. W roku 1187 Tamara rozwiodła się z Jerzym Rusem i wygnała go z Gruzji. Był to akt niesłychany. Rozwód z królem, który został wybrany przez arystokrację, był jawnym aktem wypowiedzenia wojny szlachcie. Arystokracja, upokorzona i wściekła, natychmiast sprzymierzyła się z wygnanym Jerzym Rusem. To był ich moment zemsty. Jerzy Rus, mając pieniądze i wsparcie możnych, zorganizował 2 inwazje na Gruzję. Za pierwszym razem wkroczył na czele najemnej armii i ogłosił się królem. Tamara wysłała przeciwko niemu armię, którą dowodził generał Dawid Soslan, jej przyszły mąż. Siły królewskie pokonały buntownika, a Jerzy Rus uciekł. Za drugim razem Jerzy Rus powrócił. Tym razem arystokracja zorganizowała spisek, który miał go wesprzeć. I znowu został pokonany przez lojalne siły. Po tej klęsce Jerzy Rus zniknął bez śladu. Prawdopodobnie został zamordowany lub wygnany do Konstantynopola. Tamara, zwyciężając w tej podwójnej wojnie domowej, nie tylko uratowała tron, ale zmiażdżyła siłę polityczną arystokracji. Udowodniła, że potrafi być bezwzględnym dowódcą i że to ona rządzi. Jej polityczne ustępstwa się skończyły. Po brutalnym rozwodzie i pokonaniu buntowników, Tamara była wolna, by podjąć własną decyzję o przyszłości dynastii. Tym razem wybrała człowieka, którego znała i ceniła od lat, Dawida Soslana. Był on księciem alańskim, pochodzącym z bocznej, ale również królewskiej linii rodu Bagrationi. Był wybitnym dowódcą wojskowym, wiernym jej osobie i koronie. Małżeństwo z Dawidem Soslanem w roku 1189 było politycznym arcydziełem. Dawid był sojusznikiem, a nie tyranem. Jego lojalność była bezdyskusyjna. Co najważniejsze, Tamara, po tej porażce, mogła bez obaw powierzyć mu dowództwo nad całą armią. To małżeństwo ostatecznie ugruntowało władzę Tamary. Dała Gruzji 2 następców, syna Jerzego i córkę, Rusudanę. Właśnie w tym momencie, po ostatecznym pokonaniu wewnętrznych wrogów i zapewnieniu ciągłości dynastii, Tamara mogła wreszcie w pełni objąć władzę i ogłosić się Mefę, królem Gruzji. Zrezygnowała z pozorów królowej małżonki i przyjęła pełny tytuł królewski. Jej panowanie rozpoczęło się od budowania wizerunku boskiej królowej. Była głęboko religijna, hojnie wspierała kościół i budowała klasztory. W ten sposób zneutralizowała duchowieństwo, które początkowo było przeciwne kobiecie na tronie. Tamara stała się symbolem oświeconego chrześcijańskiego absolutyzmu. Ten złoty wiek nie był jednak tylko zasługą jej pobożności. Był zasługą strategii i dyplomacji.
Gruzja, otoczona przez wrogie państwa muzułmańskie, musiała walczyć o przetrwanie. Tamara wraz z Dawidem Soslanem prowadziła ekspansywną politykę. Jej armie nieustannie uderzały na osłabione imperium Seldżuków i ich satelitów. To było polityczne arcydzieło. Tamara wiedziała, że najlepszą obroną jest atak. Panowanie Tamary było okresem militarnego triumfu. Gruzińska armia, dowodzona przez Soslana, była w tym czasie jedną z najlepiej zorganizowanych sił na Kaukazie. Tamara wykorzystała słabość państw muzułmańskich, które były podzielone wewnętrznymi konfliktami i zagrożone przez trzecią krucjatę. Jej główny cel? Rozszerzenie strefy wpływów Gruzji w Azji Mniejszej i na Kaukazie. Gruzja kontrolowała przełęcze kaukaskie, zapewniając sobie wpływy handlowe. Zaczęła także ingerować w sprawy sąsiednich księstw muzułmańskich, często w zamian za ochronę żądając hołdu i poparcia. W roku 1192 doszło do kulminacji. Sułtan Ikonium, Koneja, Rükneddin Süleyman Szah wysłał Tamarze list. Był to list pełen pogardy. Sułtan domagał się, aby Tamara porzuciła chrześcijaństwo, przeszła na islam, a co gorsza, by została jego konkubiną. Zagroził inwazją. Odpowiedź Tamary była równie dumna, co ostrożna. Nie wpadła w gniew. Wezwała najwyższe duchowieństwo i szlachtę. Wszyscy zgodzili się, że to jest casus belli. W roku 1194 doszło do decydującej bitwy pod Szamkirem. Armia Gruzji, choć mniejsza, była doskonale zorganizowana i dowodzona. W sercu bitwy Dawid Soslan przeprowadził genialny manewr oskrzydlający. Armia Seldżuków, zaskoczona, poniosła druzgocącą klęskę. Gruzini zdobyli ogromne łupy, w tym sztandary muzułmańskie, które zostały wysłane jako dar do monastyrów. Zwycięstwo pod Szamkirem było ostatecznym aktem, który ustanowił Gruzję jako regionalne mocarstwo. Tamara nie poprzestała na tym. Jej armie zdobyły w ciągu następnych lat kolejne twierdze i miasta, w tym Kars i Dwin. Gruzja rozciągała się od Morza Czarnego do Kaspijskiego. W tym okresie Gruzja prowadziła tak intensywną i skuteczną ekspansję, że historycy nazywają ją Imperium Tamy. Władza Tamary, poparta zwycięstwami, stała się absolutna i niemal boska. W przeciwieństwie do krwawych rządów Fredegundy czy bezwzględnego cynizmu Zenobii, Tamara panowała dzięki oświeconemu absolutyzmowi i wizerunkowi. W tym złotym wieku Gruzja stała się centrum kultury i sztuki. Budowano monumentalne kościoły, freski, a poezja przeżywała swój rozkwit, na przykład twórczość Szoty Rustaveli, autora eposu Witeś w Tygrysiej Skórze. Tamara osobiście nadzorowała budowę monastyru Wardzia, unikatowego skalnego miasta klasztoru, które było symbolem jej bogactwa i pobożności. Religia była dla niej kluczowym narzędziem władzy. Tamara była nazywana Mefe, król, co podkreślało jej męski autorytet jako monarchy. Dedopali, królowa, co podkreślało jej kobiecość, miłosierdzie i opiekuńczą rolę. Królowa królów i królowa królowych, co podkreślało jej unikalny, ponadnarodowy status. Jej wizerunek był starannie pielęgnowany. Ukazywano ją jako młodą, piękną, pobożną, ale i niedostępną. Stała się symbolem chrześcijańskiej Gruzji, walczącej o swoje przetrwanie. Miała własny harem, podobnie jak władcy muzułmańscy, i rozbudowany ceremoniał, który miał potwierdzać jej boski status. Tamara dbała o praworządność. Zreformowała system podatkowy, znosząc niesprawiedliwe opłaty nałożone przez arystokrację. Stworzyła kodeks prawny, który miał chronić poddanych przed tyranią szlachty. Złoty wiek Gruzji był okresem, gdy władza centralna była silniejsza niż kiedykolwiek, a szlachta była posłuszna królowej. W roku 1207 zmarł Dawid Soslan, jej lojalny mąż i dowódca. Dla Tamary był to cios osobisty i polityczny. Po jego śmierci Tamara musiała w pełni przejąć dowodzenie, co uczyniła z całą swoją siłą i godnością. Jej ostatnie lata były spokojne, choć naznaczone narastającym zagrożeniem. Z północnego wschodu nadciągała nowa, straszliwa siła – Mongołowie. Pierwsze najazdy tatarskie miały miejsce jeszcze za jej panowania, ale dzięki sprawnemu dowództwu udało się je odeprzeć. Była świadoma, że Gruzja stoi u progu nowej, śmiertelnej epoki.
Tamara Wielka umarła w roku 1213 lub 1213 po długiej chorobie. Jej śmierć była końcem Złotego wieku Gruzji. Miejsce jej pochówku do dziś pozostaje jedną z największych tajemnic Gruzji. Historycy są pewni, że została pochowana w skalnym monastyrze Wardzia. Jednak plotki i legendy sugerują, że jej ciało zostało w tajemnicy przeniesione w inne miejsce, być może do Jerozolimy, aby chronić je przed grabieżą ze strony Mongołów. Choć Gruzja po jej śmierci musiała walczyć z Mongołami i tracić terytoria, Tamara Wielka pozostała w pamięci historycznej jako ideał władcy. Była synonimem Złotego wieku. Duchowni czcili ją jako świętą. Szlachta pamiętała ją jako Mefę, króla, który potrafił ich poskromić. Lud pamiętał ją jako opiekunkę i miłosierną matkę narodu. Jej rządy były dowodem na to, że prawdziwy geniusz polityczny polega na połączeniu brutalnej siły z oświeconą dyplomacją i budowaniem wizerunku. Tamara stworzyła imperium, które przetrwało jej śmierć. Tamara Wielka, królowa, która udowodniła, że pobożność, inteligencja i stalowa wola są potężniejszą bronią niż miecz. A teraz chcę poznać waszą opinię. Czy Tamary Wielkiej mogła uniknąć tak krwawego buntu arystokracji na początku 1900 panowania, czy też brutalne stłumienie oporu było jedyną drogą do budowy gruzińskiego imperium? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Pytanie, który z jej przydomków, Mefę, król czy królowa królów, najlepiej oddaje jej wyjątkowy status w historii? Jeśli ta epicka historia Gruzji was wciągnęła, koniecznie zostawcie łapkę w górę. To dla nas sygnał, że chcecie więcej opowieści z Kaukazu i Azji Mniejszej. Jeśli interesują was potężne postacie, które zmieniały historię, zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie dzwonek. Do zobaczenia.